To cześć, witajcie wszyscy. Ode mnie dosłownie 2 zdania, myślę, 2-3 zdania, więc bardzo Wam dziękuję, że jesteście w tak licznym gronie. Oprócz Was na sali mamy też widzów na Facebooku i na YouTubie, więc ich też bardzo witamy serdecznie. Zapisało się prawie 300 osób na IT Akademię, więc dziękujemy. To raz. 2. Odbywają się IT Akademie cyklicznie, co miesiąc, na zmianę Kraków-Warszawa, więc możecie też uczestniczyć w IT Akademiach warszawskich zdalnie, więc zapraszam. I ostatnia ważna informacja, gdy Kuba skończy swoją prezentację, pewnie jeszcze będą pytania, a na tym się tak naprawdę jeszcze spotkanie nie kończy, bo widzimy się później oto tutaj. Halo, halo. Tak, będzie poczęstunek, będzie co zjeść, będzie co wypić i będzie można przede wszystkim porozmawiać między sobą i z nami. My bardzo chętnie też rozmawiamy, także zapraszamy. No i miłego oglądania. Dzięki. Cześć. Dziękuję. Chciałem na wstępie Wam podziękować za tak liczne przybycie. No, muszę przyznać, że to jedna z większych audiencji, przed którymi mam zaszczyt tutaj występować, także bardzo mi miło. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawi. Staram się przedstawić, czym właściwie jest Kubernetes i jaka była droga do tego, że powstało w ogóle takie narzędzie. No bo zwykle w IT jest tak, że pewne koncepty jakoś ewoluują, no i gdzieś tam docieramy do jakiegoś miejsca. No i teraz dotarliśmy do Kubernetesa, ale może na początek się przedstawię. Więc nazywam się Jakub Bujny. Aktualnie pracuję jako senior DevOps w firmie JLabs. Natomiast wcześniej pracowałem jako cloud architekt, też byłem Java deweloperem, kodziłem sobie backend, a teraz siedzę bardziej właśnie bliżej tej infrastruktury. Bardziej mi się podoba, powiedzmy, tworzenie skryptów w terminalu niż gdzieś tam tworzenie diagramów. Zapraszam również na swojego bloga, którego dość aktywnie prowadzę. Pojawia się tam dość sporo artykułów z zakresu właśnie takiego DevOpsowania, gdzieś tam infrastruktury cloudowej, także polecam. Nasze dzisiejsze rozważania na temat Kubernetesa chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiej wizyty data center. Większość dzisiejszych systemów IT no, dzieje się jednak po stronie backendu. Odchodzi się już od instalacji takich grubych klientów na komputerach poszczególnych pracowników na rzecz takich cienkich klientów. Zwykle to wygląda teraz tak, że mamy jakiś interfejs webowy, jakiś frontend, który tam wykonuje jakieś call do backendu. No i tam po stronie tego backendu dzieje się jakaś magia. Teraz takie tutaj słyszałem, że Docker to już nie jest trendy, teraz trendy jest, czy tam na hypie jest blockchain, jest machine learning, więc powiedzmy, że tam się dzieje ta cała magia. No i tą tendencję widać tak dość dokładnie po jakby dynamice rozwoju chmur, ponieważ chmury zaczynają coraz bardziej zagarniać rynek IT do siebie. No jest to jakby naturalne, ponieważ zależy nam na tym, żeby dostarczać wartość biznesową. Nie skupiamy się już na tym, żeby utrzymywać jakąś infrastrukturę taką fizyczną, gdzieś tam serwery u nas w biurze, gdzieś u siebie. Bardziej skupiamy się na tym właśnie, żeby dostarczyć wartość i przygotować się na jakiś wielki sukces naszego projektu, przygotować się na skalowanie, na rozrost tej naszej firmy. Więc chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na taki pojedynczy serwer. Więc spójrzmy na taki pojedynczy serwer, no i zastanówmy się razem, skąd właściwie wziął się Kubernetes. Więc powiedzmy, że to jest model naszego serwera. Jakby starałem się zrobić dużo slajdów, żeby przekazać tutaj bardziej tą swoją myśl, natomiast no, mam świadomość, że graficznie no to powiedzmy no, szału nie ma. Ale może zadamy sobie na początek taką małą ankietę sobie zrobimy. Kto z Was ma jakieś do czynienia z Dockerem, pracuje z nim na co dzień? Jeśli moglibyście zagłosować przez o, super. No to kto pracuje z Kubernetesem na sali? Czy są takie osoby? No, całkiem sporo. Fajnie. A kto z Was studiuje, jak to pracuje? I co teraz? Okej, no to fajnie. Więc taki pojedynczy serwer. Właśnie tutaj dostaliśmy. No, na pewnej odsłonie tej prezentacji usłyszałem, że wygląda trochę jak pralka, ale to jest serwer, przyjmijmy to. Więc załóżmy sobie taki realny case. Przychodzi do nas menadżer i mówi, no słuchaj, dostajesz tutaj super maszynę,
która ma bardzo dużo zasobów, tam 1 tera dysku, 500 giga RAMu, 64 kory. No i mamy aplikację, deweloperzy coś tam wytworzyli, jakiś tam frontend, backend, stworzyli jakiś system, no i mówi nam, słuchaj, no trzeba jakoś tam zrobić, żeby to zaczęło teraz działać, żeby zaczęło zarabiać na siebie pieniądze. No mówimy, OK, no jakoś tutaj damy radę. W takim najprostszym, powiedzmy, podejściu do tego tematu, no to podpinamy do tego serwera monitor, podpinamy klawiaturę, no i zaczynamy jakoś tam konfigurację. Powiedzmy, że instalujemy na tym serwerze Linuxa, no i na tym Linuxu mamy jakieś tam działające procesy, które są częścią naszej aplikacji, jakieś tam część w Javie, w Pythonie, w Ruby. No i te wszystkie procesy współdzielą jeden wspólny file system, no i jakoś tam sobie działają, no, zaczynają zarabiać pieniądze, wszyscy są szczęśliwi. Natomiast jak zwykle w IT, no, trzeba sobie zadać takie pytanie, co może pójść nie tak w takim podejściu. No takim, powiedzmy, klasycznym przykładem tutaj jest klasyka IT, czyli RMRF na rucie. No takie rzeczy się działy, dzieją się i będą się działy, czyli przypadkowo możemy wydać takie polecenie, no i uszkodzić jakby tutaj całą produkcję praktycznie jednocześnie, ona klęknie. No niezbyt ciekawa sytuacja. Co jeszcze może się stać? No, może być jakaś podatność w jednej z naszych aplikacji, która na przykład umożliwia zdalne wykonanie kodu. No i ktoś, na przykład wykonując taki spreparowany request do aplikacji w Pythonie, no może coś namieszać w pozostałych częściach naszej produkcji, zacząć wykradać te pliki binarne albo ubić w ogóle całą produkcję. No nie mamy tutaj praktycznie żadnej izolacji. Jest to dość niepożądana rzecz. Co jeszcze może pójść nie tak? No może pojawić się chytry proces. Zwykle na przykład Java jest takim chytrym procesem, jeśli chodzi o pamięć, natomiast tutaj inne również też mogą gdzieś tam zagarniać jakieś zasoby. Więc może być jakiś bug w kodzie, no i ten bug w kodzie może spowodować, że jakaś tam jedna mała część tej naszej produkcji no zacznie zagarniać te zasoby, zagładzać inne procesy. No nie jest to też zbyt ciekawa sytuacja. No i jakby informatycy zauważyli te problemy, no i stwierdzili, coś trzeba z tym zrobić. Więc wymyślili maszyny wirtualne. Więc maszyny wirtualne wyglądają tak, że mamy jakąś maszynę hosta, która jest hypervisorem i na tej maszynie hosta możemy w pełni wirtualizować systemy operacyjne. No i daje to nam to, że właśnie mamy maszyny wirtualne, no i teraz już procesy mamy wyizolowane, każdy dostaje swoją maszynę. Jak ktoś tam coś popsuje w którejś właśnie VMce, no to zepsuje jakby najwyżej tą jedną część naszego systemu, więc sytuacja jest trochę lepsza. No i powiedzmy te procesy nie będą sobie zagarniać tych zasobów. Natomiast czy to jest fajne? No niezbyt, ponieważ zwykle w takim bardzo naiwnym podejściu, jeśli chodzi o właśnie podział zasobów w maszynach wirtualnych, wygląda to tak, że po prostu bierzemy nasze zasoby i tniemy je na sztywno, przydzielając każdej tam maszynie tyle pamięci, tyle procesora, no i naszego hosta też ileś tam tych zasobów. Jest to dość ograniczone, jeśli chodzi o dynamikę. Powiedzmy, jeszcze w przypadku pamięci możemy tam trochę pokombinować i tak dynamicznie starać się przydzielać tą pamięć, żeby ją przerzucać z jednej maszyny do drugiej. Natomiast z procesorem już jest bardzo trudno, żeby tak to skonfigurować. Dodatkowo mamy taki problem, że no, wirtualizujemy w pełni system operacyjny. No, system operacyjny w pewnym sensie też jest programem. Jak każdy program potrzebuje jakiejś określonej ilości pamięci i określonej ilości procesora, no więc używamy to właściwie no jakby niepotrzebnie. Więc jakby znowu w IT drogą ewolucji ktoś zauważył jakby ten fakt. No i powstały kontenery. Kontenery właśnie dają nam zalety tych maszyn wirtualnych, czyli izolujemy te procesy. Natomiast podział zasobów jest dużo prostszy, ponieważ no, kontenery korzystają właściwie z tych samych zasobów, co maszyna hosta. Kontener, tak lubię o tym mówić, że jest takim trochę ogłupianiem procesu, ponieważ jeśli wejdziemy sobie na maszynę hosta i wyświetlimy tam wszystkie procesy, które działają na tej maszynie, to zobaczymy, że kontener jest niczym innym jak takim zwykłym procesem, który gdzieś tam sobie coś liczy. Właśnie z tego powodu możemy jeszcze jakby ograniczać zasoby dla tych kontenerów, czyli gdzieś tam nakładać takie ograniczenia od góry.
stwierdzając, że OK, ty dostajesz tyle procesora i więcej nie możesz wziąć, ty dostajesz tyle pamięci i więcej nie możesz wziąć, ale to dalej są takie zwykłe procesy. A jak to jest w chmurze? No w chmurze to już w ogóle mamy parę poziomów incepcji, ponieważ chmura, tam nie ma żadnej magii. No, dostawcy chmur tak właściwie tworzą nam maszyny wirtualne na jakichś właśnie hostach i dają nam te maszyny i zwykle to wygląda tak, że my na tych maszynach uruchamiamy kontenery. No więc można by powiedzieć, że no tak, tu mamy maszyny, kontenery, tak wydaje się, że trochę to nie ma sensu. Natomiast dalej, jak uruchomimy kontenery na tych maszynach wirtualnych, no to lepiej możemy zużyć, zoptymalizować koszta, lepiej zużyć jej zasoby bardziej dynamicznie. No i ten fakt został zauważony przez Netflixa. Jest tu świetnym przykładem właśnie Netflix, ponieważ w Netflix jest jakby mocno zintegrowany z chmurą, z AWS-em. No i Netflix zobaczył, że faktycznie może te kontenery pozwolą trochę tutaj ograniczyć koszty, bo tam ta infrastruktura jest naprawdę wielka. No i zrobili krok w stronę kontenerów. Wcześniej model deploymentu wyglądał tak, że każdy mikroserwis dostawał własną maszynę wirtualną i one sobie tam działały, skalowały się i tak dalej. Natomiast teraz krok po kroku migrują się do kontenerów. Natomiast nie skorzystali z Kubernetesa, ponieważ Netflix lubi jakby dostarczać swoje rozwiązania. Jeśli ktoś tutaj kodzi w Javie, to na pewno wie. Wypuścili bardzo dużo narzędzi i w przypadku kontenerów też wypuścili swoje narzędzie. To narzędzie nazywa się Titus. No i jest tak poszyte, stworzone stricte pod te case'y, które tam mają u siebie w swojej większej infrastrukturze. Więc jakby to wyglądało, jakbyśmy chcieli, powiedzmy, skonfigurować ten nasz system produkcyjny, właśnie używając, powiedzmy, gołego Dockera, czyli mamy taki prosty Dockera, CLI, możemy wykonywać komendy. No wygląda to tak, że po prostu w najbardziej naiwnym podejściu logujemy się na te maszyny po SSH-u, no i zaczynamy jakąś kanonadę komend, tworzymy kontenery, tworzymy wolumeny, tworzymy sieć. No już tam po, powiedzmy, 30 komendach Dockera mamy skonfigurowany ten system. Natomiast takie podejście do, powiedzmy, orkiestracji infrastruktury jest dość ciężkie w utrzymaniu, ponieważ możemy próbować robić jakieś takie skrypty, na których będziemy iterować, natomiast te skrypty musiały być bardzo inteligentne, ponieważ musiałyby sprawdzać, mieć taką logikę, która by sprawdzała, OK, na przykład ten wolumen już jest stworzony, to go nie twórz, tutaj ktoś dodał jakiś nowy port, no to musisz przerestartować kontener, no i ta logika byłaby dość rozbudowana. Jest taki imperatywny styl właśnie tworzenia infrastruktury mógł być ciężki, no i zostało to zauważone przez informatyków po raz kolejny, następny krok w ewolucji i powstał Docker Compose. Docker Compose jest takim deklaratywnym stylem opisu infrastruktury, czyli tworzymy pliki konfiguracyjne i w tych plikach konfiguracyjnych deklarujemy, że chcielibyśmy taki kontener, który ma stworzone takie wolumeny, takie porty, no i po tym wszystkim wydajemy jedną komendę Docker Compose App i następuje synchronizacja tego stanu, który zadaliśmy, ze stanem faktycznym maszyny. I ta cała logika właśnie, o której wspomniałem, jest zaszyta w Docker Compose. Czyli Docker Compose sprawdza, OK, tutaj doszedł nam na przykład nowy port, no to wiem, że muszę zrestartować kontener i tam go dołożyć. Tutaj powstał nowy wolumen, muszę go stworzyć, ten już istnieje. Cała ta logika jest w nim zawarta. Docker Compose notabene jest taką ogromną nakładką w Pythonie na właśnie tego gołego Dockera. Jakbyśmy tam sobie włączyli tryb verbose, to zobaczymy, że wykonuje on zwykle właśnie takie call do API, które zwracają, coś już istnieje, nie istnieje, coś tam tworzy. Także tutaj też zdecydowanie nie ma żadnej magii. OK, więc wróćmy do sytuacji, że mamy ten jeden serwer. No i chcemy dalej jakby skonfigurować tę naszą produkcję, więc załóżmy, że tam już tym Docker Compose'em zalogowaliśmy się tam na maszynę, skonfigurowaliśmy tam część naszej produkcji, wszystko tam działa, jakoś powystawialiśmy, zaczęło zarabiać na siebie pieniądze, wszyscy są szczęśliwi. No i przychodzi do nas menadżer i mówi, no słuchaj, fajnie tutaj się rozwijamy, nasza firma już zaczyna zarabiać, deweloperzy dalej pracują, więc doszły zupełnie nowe części naszej aplikacji. No i trzeba tu znowu wykonać deployment, żeby to dalej się tam biznes się kręcił. Mówimy OK, nie ma problemu, ale patrzymy tak na monitoring tej maszyny, no i widzimy, że tam zużycie zasobów jest tak na poziomie 70%. No, niezbyt komfortowa sytuacja. No, wiemy, że jak tam zaczniemy dokładać następne części naszego systemu,
no to jest duże ryzyko, że to wszystko klęknie i przestanie działać. Więc mówimy, no słuchaj, możemy to zrobić, ale no, potrzebujemy drugiej maszyny, też jakiejś takiej fajnej i tam możemy dalej działać. On mówi, nie ma problemu, zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy, tutaj masz drugą taką wypasioną maszynę, działaj. No i teraz my jako tutaj adepci młodej sztuki DevOpsowej, no zadajemy sobie pytanie, no jak w takim razie powinniśmy wykonać konfigurację tej części systemu? No, czy powinniśmy tutaj zalogować się właśnie na tą maszynę i starać się gdzieś tam ręcznie tym Docker Compose'em konfigurować te pozostałe części naszej infrastruktury? Czy to jest dobre podejście? No, co w przypadku, kiedy wyjdzie nowa wersja tej aplikacji, czyli tam deweloperzy będą dalej pracować, trzeba będzie gdzieś tam wymienić te kontenery na jakieś nowe, z nową wersją, czy to jakieś skryptować, jak to powinniśmy poszyć, co w przypadku, jak chcemy się przeskalować, gdzieś tutaj dołożyć tych kontenerów, żeby ich tam było więcej, bo mamy jakiś tam większy ruch na naszym serwerze, no jak podejść do takiego tematu. No ale załóżmy, że jakoś to tam poszyliśmy, mamy te dwie maszyny, załóżmy, że już się zalogowaliśmy tym SSH-em, Docker Compose'em to skonfigurowaliśmy, działa, jakoś tam jest poszyte, ale okazuje się, że deweloperzy, oczywiście tworząc te mikroserwisy, no załóżmy, że podążali za jakimiś takimi nowymi praktykami, które się pojawiają i zaimplementowali pattern CQRS i okazuje się, że te mikroserwisy no, muszą wykonywać między sobą komendy i query, czyli muszą po prostu rozmawiać ze sobą, standardowy case. No i teraz jak to poszyć? Mamy tutaj dwie oddzielne maszyny, jak to zrobić? Czy powinniśmy tutaj jakoś, nie wiem, na jednej maszynie coś powystawiać na portach, do tej drugiej teraz wstrzyknąć tą kombinację adresu IP i portu, no jak to w ogóle tutaj wszystko pożenić ze sobą, żeby to działało dalej? No jest to pewien problem. Co w przypadku, kiedy tych kontenerów zacznie przybywać? Czy teraz powinniśmy robić jakieś skrypty, które nam tutaj właśnie dalej szyły tą infrastrukturę, tak żeby mogły rozmawiać między sobą? A jeszcze taki efekt, powiedzmy, czy taka ilość serwerów i kontenerów, to jeszcze da się jakoś ogarnąć. Gorzej, jak przychodzi efekt skali, chcemy się dalej rozwijać i mamy dużo więcej maszyn, no już utrzymanie takiej większej infrastruktury, powiedzmy ręcznie albo gdzieś tam próbując ją skryptować, no może stać się problematyczne. Co więcej, no, co jeśli chcielibyśmy wprowadzić jakiś load balancing? No, jest to dość teraz naturalne, że chcemy rozrzucać klientów po różnych maszynach, żeby nasz system był bardziej wydajny, miał krótki czas odpowiedzi. No jak tutaj podejść do takiego tematu, znowu skryptując, co w przypadku, kiedy jakaś maszyna sfailuje? Załóżmy, prawo Murphy'ego mówi, że akurat sfailowała ta maszyna, gdzie jest moduł do logowania autoryzacji. Zwykle jak te moduły padają, no to jesteśmy w opałach, cała produkcja klęka. Czy w takim przypadku powinniśmy odebrać tam telefon o 4 rano w sobotę i tam próbować coś działać? Co się powinno stać? No jakby na te wszystkie właśnie problemy, które gdzieś tu zostały zarysowane, no odpowiedzią jest Kubernetes oczywiście, jak się mogliście spodziewać. Kubernetes jest narzędziem stworzonym przez Google'a, natomiast miał swoich poprzedników. Poprzednikami Kubernetesa był Borg i Omega, więc właśnie w Google'u zrobili najpierw pierwsze podejście do tego, aby wykorzystać kontenery do przetwarzania jakichś tam asynchronicznych, takich batchowych jobów, które się działy w ich infrastrukturze. Oni tego dość sporo mieli, no bo pewnie tam ten ich mechanizm wyszukiwania no musi tam indeksować jakieś rzeczy, przetwarzać dość dużo danych, więc stworzyli najpierw właśnie Borga, ale to przypuszczam, że to było tak, że tworząc go jakby deweloperzy w ogóle nauczyli się, jak podejść do tego tematu. Drugą wersją była Omega, też pewnie nie byli do końca z niej zadowoleni. No i stworzyli Kubernetesa i stwierdzili, że jest taki super, że go zopen source'owali. No, co chyba było strzałem w dziesiątkę, bo jakby został bardzo mocno podchwycony przez branżę. No jest intensywnie dalej rozwijany. Najnowsza stabilna wersja to jest wersja 1.13. Aktualnie na GitHubie mamy 73 000 commitów, więc jest to dość duża liczba. Na ostatni raz, jak tutaj przedstawiałem tą prezentację w listopadzie, to wtedy jeszcze było 71 000, no także ten wzrost jest tutaj dość intensywny. Widać, że tam deweloperzy działają, nie tylko z Google'a, ale już tam to jest taki w pełni open source'owy projekt. Nie ma się co dziwić, wiele firm jest teraz zainteresowanych właśnie Kubernetesem, widzą jakby te zyski z zarządzaniem infrastrukturą i kontenerami, także jak widzę jakieś takie oferty na pracy na DevOpsa, to ten Kubernetes już praktycznie bardzo często się teraz pojawia, no więc
o czymś to świadczy. Ale wróćmy do tematu. Na początek może warto byłoby się przyjrzeć, jaka jest architektura Kubernetesa, czyli z jakich komponentów się składa, jakie tutaj powiedzmy tak wysokopoziomowo, jakie uczestniczą w nim moduły. Jest tak, patrząc bardzo od góry, Kubernetesa możemy podzielić na mastery oraz worker nody. Przepraszam. Mastery zajmują się zarządzaniem klastrem, natomiast worker nody to są właśnie te maszyny, gdzie dzieje się ten nasz system produkcyjny, czyli tam znajdują się kontenery, no i tam właśnie dzieją się te obliczenia takie główne. Schodząc niżej, przyglądając się teraz masterowi, tnąc go na kawałki, możemy wyróżnić takie rzeczy jak etcd. Więc etcd jest miejscem, gdzie przechowywany jest stan Kubernetesa. W nim są właśnie zapisywane te wszystkie akcje administracyjne, które gdzieś tam miały miejsce. etcd jest takim rozproszonym key value storem, który używa Rafta jako algorytm konsensusu. Znaczy to tyle, w tak prostych słowach, że gdy mamy 3 nody etcd, to możemy tolerować zniknięcie jednego. Jeśli mamy 5 nodów, to możemy tolerować zniknięcie 2. Jest na to taki wzór 2n+1, gdzie właśnie n to liczba failujących nodów, na których chcemy się przygotować i tyle musimy ich stworzyć. Więc tutaj właśnie jest trzymany ten stan. No dobrym pomysłem jest na przykład tworzenie backupu etcd. To jest takie krytyczne miejsce. O ile cała reszta, powiedzmy, Kubernetesa jest bezstanowa, no to jest dość istotne. W branży jest takie podejście, żeby wszystkie konfiguracje właśnie deploymentów na Kubernetesie trzymać w jakimś tam repozytorium na Gicie. Więc jeśli mamy coś takiego, no to w przypadku, kiedy no nie wiem, wybuchnie etcd, bo coś się stanie, nie wiem, te serwery padną, zostaną uszkodzone, no możemy próbować się odtwarzać z tego repozytorium, na przykład na Gicie, odtwarzać te deploymenty. Natomiast nie będzie to szybkie, znacznie szybsze będzie właśnie, jak mamy taki wysoko dostępny system, odtworzyć etcd z backupu, co zajmie moment i jakby cały Kubernetes się podniesie z powrotem. Następną taką dość istotną częścią jest API server. Więc API server jest takim punktem powiedzmy styku Kubernetesa i administratora, czyli właśnie używając go możemy wchodzić w interakcję z naszym klastrem, tworzyć deploymenty, właśnie gdzieś tam mówić, że mamy mieć takie kontenery, takie akcje. API server jest bardzo rozszerzalny, dość tak łatwo, co jakby sprzyja temu, żeby powstawało wiele pluginów. Również kontenery, które się znajdują w klastrze, często z nim rozmawiają, wykonując właśnie, sprawdzając jakiś stan, wykonując jakieś akcje. W związku z tym ten API server udostępnia taki mechanizm jak RBAC, czyli Role Based Access Control. Jest to taki mechanizm ról, dzięki któremu możemy danemu kontenerowi przydzielić jakąś rolę i stwierdzić, że ten kontener może wykonywać jakieś tam określone akcje na API, właśnie rozszerzając go w jakiś sposób. Notabene ten API server no jest taką, powiedzmy, klasycznym restowym API, gdzie tworzymy jakieś obiekty. Tak dość dobrze tutaj podążali za tymi restowymi patternami. Następnym modułem jest controller. On zajmuje się jakby ustaleniem stanu naszego klastra. Czyli jeśli zadamy jakiś stan, przesuniemy sobie suwak i powiemy, teraz chcielibyśmy mieć przeskalowane te kontenery na 3, to ten kontroler w nieskończonej pętli stara się ustalić stan tego klastra. Czyli leci sobie pierwszą iteracją i patrzy, OK, powinienem dodać następny kontener, więc tam leci komenda, żeby on powstał i leci następne kółko, sprawdza, czy on już wstał i tak w koło Macieju, aż ten stan zostanie gdzieś tam ustalony, no i on cały czas będzie się kręcił. Taka jest główna jego rola. Następnym komponentem jest scheduler. To jest wyciągnięta logika do oddzielnego modułu zlecania właśnie kontenerów na poszczególne nody. Powiedzmy, że ta logika jest dość skomplikowana, ponieważ mamy bardzo dużo czynników. Kubernetes musi popatrzeć sobie, jakie są zasoby na poszczególnych nodach. Dodatkowo my możemy trochę tam namieszać mu, stwierdzając, że na przykład ten dany kontener może się pojawić na nodzie oznaczonym tylko na przykład daną labelką. No i musi to zostać wzięte pod uwagę i on tam trafi. Albo na przykład możemy mieć noda, który ma w sobie GPU, więc musimy wiedzieć, że jakiś tam machine learning musi trafić na ten node, gdzie znajduje się właśnie ta graficzna jednostka, no i robić jakieś obliczenia. Następnym takim istotnym komponentem jest kubelet.
Jest to agent działający na nodach, czyli właśnie dzięki niemu dany node jest podłączony do klastra i przyjmuje on akcje płynące z API serwera, jest w stałym kontakcie z nim, raportuje, ile mamy zasobów na danym nodzie, jaki to system operacyjny, co tam się na nim dzieje. Dodatkowo jak poustawiamy sobie health checki na jakichś tam kontenerach, które będą sprawdzać, czy kontener żyje, to właśnie kubelet będzie wykonywał te requesty do kontenerów, no i patrzył, czy wszystko gra. Dodatkowo daje on nam taki fajny feature, który wygląda tak, że jeśli część z Was właśnie pracuje z Dockerem, to na pewno jesteście przyzwyczajeni, że można sobie fajnie wykonywać jakieś komendy w kontenerach. Wpisując docker exec możemy wykonać jakąś komendę albo się wszelować w ogóle do danego kontenera. Natomiast w Kubernetesie to wygląda tak, że my jako administratorzy kontaktujemy się z API serwerem i nie musimy mieć jakby bezpośredniego sieciowego dostępu do nodów, ponieważ jeśli chcemy wykonać jakąś komendę, to jest ona rutowana przez API serwer, kubelet do danego kontenera. Czyli powstaje taki tunel, dzięki któremu możemy wykonywać właśnie komendy bezpośrednio w kontenerach, natomiast bez jakiegoś takiego bezpośredniego dostępu do nodów. I ta sama historia dotyczy logów. Jeśli chcielibyśmy pobierać logi z danego kontenera, to wygląda tak samo, że to kubelet właśnie tworzy nam tunel i my jako administrator tylko przez API serwer możemy te logi sobie tutaj zdobyć. No i jakby ostatnią jednostką, powiedzmy ostatnim modułem jest właśnie taka atomowa jednostka deploymentu, którą jest pod. W podach znajdują się kontenery, natomiast jeden pod to może być jeden lub więcej kontenerów. To jest taka trochę różnica w porównaniu z Dockerem, ponieważ możemy w danym podzie umieścić na przykład 2 kontenery i ważną rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest fakt, że te 2 kontenery będą współdzielić jeden interfejs sieciowy. Co znaczy tyle, że będą mogły ze sobą rozmawiać po localhoście. To jest taka dość tutaj zaskakująca rzecz, jak ktoś właśnie przesiada się z Dockera na Kubernetesa, ponieważ jeszcze cofając się o jeden krok, jak ktoś przesiada się z takich tradycyjnych aplikacji na Dockera, często właśnie gdzieś tam, już odpowiedziałem może gdzieś tam na 6 czy 7 takich pytań na Stack Overflow, kiedy ktoś się zamieszał, no bo w tych tradycyjnych aplikacjach mieliśmy tak, że mieliśmy jakiś backend, na przykład działający na jakimś serwerze, no i mieliśmy bazę danych. No i jedno z drugim mogło zwykle rozmawiać ze sobą po localhoście. No i teraz, kiedy ktoś wziął tą aplikację i chciał przenieść ją w kontenery, no to lekki ząg, no bo jak używamy localhosta w kontenerze, no to nigdzie się nie dostaniemy, bo localhost znaczy ten kontener i nie możemy się dobić do tej bazy. Natomiast w Kubernetesie, jakbyśmy umieścili te oba kontenery w jednym podzie, no to mogły one ze sobą rozmawiać. Co więcej, są widziane jako tutaj jeden adres IP, ale do tego jeszcze przejdziemy. OK, więc wróćmy do tego problemu, który już zarysowaliśmy we wstępie, czyli mamy kontenery, które muszą ze sobą rozmawiać. Jak Kubernetes tutaj rozwiązuje ten problem? Otóż Kubernetes używa jakby jednego z najstarszych konceptów w IT, czyli protokołu IP. Cały klaster Kubernetesa dostaje jakąś tam prywatną podsieć, jakąś pulę adresów, a następnie z tej takiej wielkiej puli adresów obdziela każdy z nodów jakąś tam mniejszą pulą, a następnie każdy kontener dostaje swój adres IP z tej mniejszej puli. Zwykle ta pula to jest 255 adresów IP, tak się gdzieś tutaj przyjęło. Takim zalecanym w ogóle limitem kontenerów, tam podów na jednym nodzie jest 200, więc to jakby się tutaj łączy ze sobą. OK, więc kontenery mają jakby adresy IP, mogą już referować do siebie, wykonywać jakąś komunikację, możemy już wiedzieć, do kogo chcemy się dostać. Teraz jak to się odbywa? Więc załóżmy sobie taki case, że na początek taki prostszy, czyli kontenery chcą ze sobą porozmawiać i znajdują się na tej samej maszynie. Jak to się odbywa? Więc jeden z kontenerów wie, jaki ma właśnie adres docelowy, ma swój adres źródłowy, wysyła ten pakiet do hosta, no i host jakby widzi, że ten adres IP no, znajduje się w obrębie tej podsieci, która jest jego, więc sprawa jest bardzo prosta, rutuje ten pakiet do drugiego kontenera, no i właściwie opisaliśmy, jak wygląda Docker na waszych komputerach od strony sieciowej.
Czyli właśnie mamy stworzony taki wirtualny bridge, pakiety sobie płyną i przez ten bridge trafiają do poszczególnych kontenerów. Dość prosta sprawa. Natomiast ciekawszy case jest, kiedy muszą rozmawiać ze sobą kontenery, które znajdują się na innych maszynach. Prześledźmy sobie, jakby to mogło wyglądać. Czyli jeden z tych kontenerów wysyła już tam właśnie taki pakiet, natomiast host widzi, że no nie zawiera się w tej mojej podsieci, musi wywędrować, więc wysyła go na swoją bramę domyślną, gdzieś tam do jakiegoś urządzenia sieciowego. No i ząg po raz kolejny, ponieważ widzimy pakiet, który ma jakiś tam adres źródłowy zupełnie nieznany tym urządzeniom sieciowym. I co teraz? No, taki router, do którego trafi taki pakiet, no zobaczy w ogóle, co to za sieć, ktoś tu próbuje coś hakować chyba, ja o tym nie mam pojęcia, taki pakiet zostanie automatycznie zdropowany. Te routery nie mają pojęcia, że istnieją kontenery, Kubernetes czy cokolwiek, trzeba sobie z tym jakoś poradzić. No i ten problem został znowu dostrzeżony. Został dostrzeżony, więc zgromadziło się takie konsorcjum informatyków i ustalili coś takiego jak CNI, czyli Container Network Interface. Zdefiniowali interfejs, za pomocą którego będzie można rozwiązywać te właśnie problemy sieciowe między kontenerami. Jak już zdefiniowali ten interfejs, no to powiedzieli całej branży, słuchajcie, tu jest interfejs, my będziemy się go trzymać, natomiast implementację pozostawiamy wam, jak to tam chcecie sobie zrobić, to sobie zróbcie. Więc tej implementacji już powstało no, dość sporo. Takimi właśnie dość popularnymi teraz jest Cilium, Calico i Flannel. Jest ich dużo więcej, ale to są takie, powiedzmy, mainstreamowe. Wszystkie się różnią od siebie w jakichś tam szczegółach. Wiadomo, każdy problem można rozwiązać na x sposobów. Więc na przykład Cilium używa BPF-a. BPF to jest Berkeley Packet Filtering. W prostych słowach można za pomocą BPF-a wstrzykiwać takie malutkie programy bezpośrednio do kernela Linuxa i dzięki temu wykonywać jakieś akcje na pakietach, które płyną przez ten kernel. Calico na przykład używa IP tables razem z połączeniem z BGP-em. BGP to jest Border Gateway Protocol. Jest to protokół wymiany routingów, który jest używany między routerami i pomiędzy państwami na przykład. No i jest Flannel. Flannel jest, powiedzmy, taką najprostszą implementacją, ale bardzo popularną, która jakoś tam sobie działa. A jak sobie działa, to możemy sobie prześledzić. Powiedzmy, jeśli chcielibyśmy rozwiązać ten problem właśnie tych routerów i dropowania pakietów, w takim najbardziej naiwnym podejściu, no moglibyśmy na przykład mieć własne data center. Jeśli mielibyśmy już to własne data center, komfortowa sytuacja, załóżmy, że możemy ten sprzęt pobudować tak jak chcemy, moglibyśmy wtedy te nody połączyć na warstwie drugiej. No i warstwa druga jakby nie ma zupełnie pojęcia o protokole IP i o pakietach, więc te informacje jakoś by się rozpłynęły. OK, no ale zwykle jednak lądujemy w chmurze. No i w chmurze zazwyczaj operujemy na warstwie trzeciej, czyli właśnie już wiemy, co to są te IP-ki, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. Możemy to zrobić tak, że mamy dynamiczną tablicę routingu, czyli jeśli powstaje nowy node w naszym klastrze z jakąś tam tą małą podsiecią, to możemy zaktualizować tablicę routingu i powiedzieć, wszystkie te pakiety IP, które są właśnie na te prywatne adresy, kieruj do tego noda. I to zadziała. Jest taka implementacja, Flannel mają w becie, natomiast jest w becie od chyba 1,5 roku, więc bardzo możliwe, że już nie wyjdzie z tej bety. Bardziej był to taki proof of concept, ponieważ jest tu pewien problem. Na przykład w AWS-ie limit takich wpisów w tablicy routingu to jest bodajże 20, więc tak jakby mamy klaster o 20 nodach i już więcej nie da rady. Co więcej, kiedy mamy dużo tych wpisów w tablicy routingu, to mamy problemy z wydajnością, ponieważ kiedy płynie jakiś pakiet, każdy pakiet, musi zostać rozwiązana ta tablica routingu, więc cała sieć zaczyna zwalniać. Więc jest trzecie rozwiązanie, takie uniwersalne, jest to enkapsulacja pakietów. Natomiast o co chodzi w tym rozwiązaniu, możemy sobie prześledzić właśnie tutaj. Żeby wykonać enkapsulację pakietów, na każdym nodzie, który uczestniczy w naszym klastrze, musimy utrzymywać taki mapping, gdzie mapujemy tą właśnie prywatną podsieć Kubernetesa danego noda w adres IP tej maszyny, który jest zrozumiały dla routerów naszej sieci. Kiedy już mamy jakby rozproszony ten mapping po wszystkich nodach, mamy ten pakiet jakby źródłowy, który płynie między kontenerami i korzystając z tego mappingu możemy
najzwyczajniej opakować go w następny właśnie pakiet IP, jest to tak zwany tunel IP in IP, gdzie jako właśnie adres źródłowy i docelowy, korzystając z mappingu, umieszczamy te adresy IP zrozumiałe dla naszej sieci. No oczywiście druga strona tunelu, jak taki pakiet zostanie wysłany, no musi wiedzieć, że jesteśmy w takim tunelu, odpakować go i pokierować już do jakiegoś konkretnego kontenera. Chciałem teraz, żebyśmy się pochylili trochę nad bezpieczeństwem, jeśli chodzi właśnie o deploymenty na Kubernetesie, takim bezpieczeństwem sieciowym. W takim tradycyjnym podejściu do IT, gdzie mieliśmy maszyny wirtualne, zwykle jak mieliśmy właśnie taką aplikację w Javie, która musiała sobie rozmawiać z Postgresem i aplikację w Node, która musiała rozmawiać z Mongo, no to jeśli chcieliśmy zapewnić bezpieczeństwo w takiej infrastrukturze, wykonywaliśmy segmentację, czyli umieszczaliśmy każdy z tych komponentów na oddzielnej VMce i następnie na urządzeniach sieciowych ustawialiśmy firewall, który mówił, że OK, tylko Java może do Postgresa, tylko Node może do Mongo, no i nie były tu możliwe żadne, powiedzmy, jakieś testy penetracyjne, gdzie Java chciała gdzieś tam do Mongo się dostać. Było tu po prostu, te pakiety były ubijane na poziomie sieci. No ale jak to jest w kontenerach? No i w takim Kubernetesie mamy lekki problem. Ponieważ mamy jakieś tam nody w klastrze i tak do końca to nie wiemy, który kontener się pojawi na którym nodzie. To znaczy możemy to wymuszać, właśnie jak już wspomniałem, jakieś matchować labelkami, no natomiast tracimy strasznie na elastyczności wtedy, nie chcemy tego robić. No, chcielibyśmy, żeby ta nasza infrastruktura się skalowała, to wszystko sobie było takie self-healing, czyli jak coś tam gdzieś się wywali, to powstanie nowa maszynka, wrzucą się kontenery i wszystko będzie dalej działać. W takim przypadku no, musimy te zasady sieciowe ustalić tak, że cały node ma dostęp do jednej i do drugiej bazy danych, ponieważ nie możemy na tych firewallach ustawić adresów IP kontenerów, bo one ich nie rozumieją. No i stwarza to takie zagrożenia, że gdzieś ta aplikacja w Javie no, będzie próbować tutaj coś poszaleć, gdzieś tam się dostać tego Mongo, coś pohakować, poszukiwać jakiejś podatności. Ale na szczęście powstało Calico i powstał jakby tutaj interfejs Kubernetesa do definiowania polis sieciowych. No jak widać, Calico sobie tutaj lubi koty, także ma dość sporo takich kotowych motywów i agentem Calico jest Felix, też tam jest kot w logo. Natomiast przechodząc już do konkretów, Kubernetes definiuje właśnie API do ustawiania zasad sieciowych. Czyli na poziomie Kubernetesa możemy powiedzieć, że dany kontener może się wydostać tylko do jakichś tam adresów IP. Natomiast to jest tylko interfejs. Teraz odpowiedzialnością właśnie tego narzędzia, które implementuje CNI, jest dostarczenie implementacji tego. Czyli jeśli zdefiniowalibyśmy w Kubernetesie zasady sieciowe, wszystko było super, dostalibyśmy same 200 z API, wszystko teoretycznie by działało, ale mielibyśmy flanela, który nie dostarcza takiej funkcjonalności, no to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Czyli teoretycznie wszystko mamy poustawiane, ale nie ma to zupełnie żadnego efektu. A jeśli mielibyśmy Calico, to by to działało. A jak to działa? Bardzo prosto, czyli właśnie możemy sobie ustawić te zasady sieciowe na poziomie kontenerów. Jak Calico nam dostarcza tą implementację? No otóż Calico umieszcza na każdym nodzie swojego agenta. No i ten agent łączy się z API Kubernetesa, odczytuje te zasady sieciowe i następnie aktualizuje wpisy w IP tables, które ustawiają właśnie już te konkretne zadane wartości. No i teraz jakiś kontener, jak próbuje się wydostać na jakiś adres IP, no to zawsze przechodzi przez kernel, ten pakiet, no i tam następuje decyzja. Jeśli Calico tam wpisało jakąś zasadę sieciową, że OK, ty tutaj tym swoim prywatnym adresem IP kubernetesowym, to nie możesz się wydostać na przykład do Mongo, no to pakiet zostanie zdropowany na poziomie kernela. Czyli dalej jakby na poziomie routerów mamy ustawione, że cały node może dostać się do 2 baz danych, ale już na poziomie poszczególnych hostów mamy zasady, które rozróżniają poszczególne kontenery. Teraz w jaki sposób te kontenery mogą rozmawiać ze sobą. Często mówimy właśnie na Kubernetesie o skalowaniu, o load balancingu. W jaki sposób właśnie taka aplikacja gdzieś tam w Node może się dostać do tej przeskalowanej Javy. No wykorzystuje się do tego serwisy, więc serwis jest takim hostem, dzięki któremu możemy się dostać do tej aplikacji. I mamy 2 typy serwisów. Jest taki zwykły serwis. To wygląda tak, że jeśli rozwiążemy sobie tą domenę, to jest taki host,
to dostaniemy jakieś IP i za pomocą tego IP będziemy mogli się dostać już do tych kontenerów Javowych. Natomiast to IP jest zupełnie wirtualne. Ono istnieje jakby tylko w Kubernetesie, to znaczy tyle, że istnieje tylko w IP tables, ponieważ kiedy wyślemy pakiet na taki właśnie IP tego serwisu, to trafi ono w IP tables i w IP tables są zasady, które mówią, OK, jak przyjdzie jakiś pakiet na ten adres, to losowo rozrzuć go do jednego z podów, zupełnie losowo. Teraz jest nowsza implementacja już w Kubernetesie, która tam umożliwia bardziej zaawansowane algorytmy load balancingu. Gdzieś tam już możemy ustalić round robin, czy tam jakoś inaczej to sobie tutaj poszyć. Natomiast jeśli nie lubimy IP tables, to możemy wybrać coś takiego jak headless service. I headless service działa tak, że gdy rozwiązujemy tą domenę tego hosta, to dostaniemy x wpisów, które są aliasami na poszczególne IP-ki tych podów. Czyli dostaniemy listę i teraz odpowiedzialnością klienta, jak dostanie tą całą listę, jest wykonać jakiś tam właśnie load balancing, czyli załóżmy round robin, gdzieś tam się zbalansować. Teraz pytanie, jeśli chcielibyśmy się dostać do jakiegoś kontenera, no załóżmy, że już mamy zdeployowane te wszystkie kontenery w Kubernetesie, fajnie działają, no ale dostarczą tylko wartość, jeśli ktoś będzie mógł wchodzić z nimi w jakąś interakcję, czyli publicznie gdzieś tam je wystawimy i będziemy mogli robić jakieś tam strzały do API na przykład. Takie najprostsze podejście do tego tematu to jest Nodeport. Jest to wystawienie danego serwisu na kombinacji IP danego noda i porcie. Czyli mamy IP tego noda, port, możemy tam wysyłać pakiety i dostaniemy się do tego serwisu. Natomiast ponownie wylądujemy w IP tables, czyli przyjdzie ten pakiet na ten port i zostanie znowu rozrzucony do jednego z wybranych podów. Natomiast no, jest to podejście dość takie no, mało wygodne, ponieważ no, musimy znać te adresy IP tych nodów. Jak mamy taką dość dynamiczną infrastrukturę w chmurze, że te nody się pojawiają i znikają, no to jest to niedopuszczalne. Więc Kubernetes wyszedł z następnym mechanizmem, czyli możemy dany serwis wystawić poprzez load balancer. Więc działa to tak, że na poziomie danego serwisu definiujemy, że chcielibyśmy, żeby to był load balancer i Kubernetes następnie sam rozmawia sobie z API danego dostawcy chmury i tworzy w ogóle automatycznie dla nas ten load balancer, a następnie dopina go do tych nodów, gdzie znajdują się te serwisy, do których chcielibyśmy się dostać. I dzieje się to zupełnie automatycznie, czyli praktycznie definiujemy w jakimś tam YAML-u 4 sekcje, no i to tam automagicznie pod spodem zaczyna działać. Dzięki temu mamy taki jeden entry point do jakiegoś tam serwisu, czyli dostajemy jakiś tam publiczny adres IP. Dodatkowo jak sobie doinstalujemy na przykład plugin external DNS, to możemy dołożyć następną adnotację, gdzie mówimy, że chcielibyśmy, żeby ten load balancer w ogóle miał jeszcze jakąś tam publiczną domenę i ten plugin automatycznie znowu porozmawia sobie z API AWS-a i zrobi nam wpis w DNS-ie. No i będziemy mieć już w ogóle bardzo komfortową sytuację, jakieś tam API możemy sobie wystawić. Następnym krokiem w przód, jeśli chodzi właśnie o takie wystawianie serwisów, jest użycie ingresu. Kubernetes znowu definiuje API, które umożliwia nam stworzenie takiego reverse proxy, gdzie będziemy mogli kierować się do poszczególnych serwisów, korzystając na przykład z warstwy 7 z protokołu HTTP i stwierdzając, że wszystkie requesty, które są tam na /java powinny zostać pokierowane do serwisu javowego, a wszystkie, które są tam na /node do serwisu nodowego. I mamy taki API, na poziomie którego to definiujemy i znowu mamy różne implementacje, które nam to dostarczą. Tą, którą została tutaj zaprezentowana jest właśnie ALB, czyli Application Load Balancer w AWS-ie, gdzie mogą zostać dodane te zasady sieciowe. Natomiast Kubernetes też dostarcza implementację przez Nginxa, przez Hproxy, przez Konga, czyli zostaną automatycznie zaaktualizowane te zasady właśnie reverse proxy w klastrze i ten ruch zostanie przekierowany. Jeśli chodzi o taki wysoko dostępny deployment, to Kubernetes, możemy powiedzieć Kubernetesowi, że istnieje coś takiego jak azety, że istnieje coś takiego jak raki. Azety, dla tych, którzy tutaj nie wiedzą, są to w chmurze mamy jakieś regiony i w każdym regionie znajdują się właśnie zazwyczaj 3 azety. Są to oddzielne, zupełnie oddzielne data center,
połączone tam bardzo szybką siecią między sobą i zwykle jak chcemy stworzyć taką wysokodostępną aplikację, to rozrzucamy nasz system pomiędzy tymi AZ-ami, no i jeśli tam coś się podzieje, na przykład gdzieś zniknie prąd, no to zwykle wypada właśnie jakieś jedno data center, ale te pozostałe dwa mogą sobie funkcjonować i przyjmować dalej ruch. I możemy Kubernetesowi powiedzieć o tym, że słuchaj, ty masz nody w na przykład 3 różnych AZ-ach i Kubernetes weźmie to pod uwagę w swoim schedulerze, więc jeśli powiemy mu, że OK, chcemy 3 instancje tego mikroserwisu, to on to zauważy, że mamy AZ-y i będzie rozrzucał jakby porówno te instancje po 3 AZ-ach. Czyli w momencie, kiedy zniknie jeden node, te kontenery będą się jeszcze znajdować na 2 pozostałych, no i dalej mamy taki wysokodostępny system. Więc takim typowym deploymentem wysokodostępnym są 3 mastery. Bardziej tacy zaawansowani gracze w Kubernetesie wyciągają w ogóle jeszcze z tych masterów ten cluster etcd i stawiają go oddzielnie. Na nim trzeba się najbardziej skupić, jeśli chodzi o wysoką dostępność. API server jest taki bezstanowy, więc tam możemy go dowolnie stawiać, ubijać. No i właśnie te mikroserwisy. Nawet jeśli tak by się podziało, że mielibyśmy te 3 instancje danego mikroserwisu na jednym nodzie i ten node by wypadł, no to Kubernetes ma taki bardzo przyjemny feature, taki, że jak zauważy, że zniknęły mu nagle 3 kontenery, to automatycznie będzie się starał podnieść nowe instancje w tej swojej nieskończonej pętli na pozostałych nodach. Więc ten stan po chwili znowu jakby się odtworzy. Natomiast jak mamy wysoko dostępną aplikację, gdzie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to trwało załóżmy 10 sekund czy 15, no to już musimy pomyśleć o tym, żeby to zostało porozrzucane. Natomiast dużo częściej teraz wybiera się już takiego Kubernetesa, którego ktoś zarządza za nas, czyli takiego Kubernetesa as a service. No i teraz praktycznie każdy dostawca chmur już udostępnia taką usługę. Na AWS-ie mamy EKS-a, mamy tutaj też w Google Cloudzie, w Azurze, gdzie możemy sobie wyklikać klaster, on sam wstanie. W Google Cloudzie zupełnie nie widzimy tych serwerów, które są pod spodem, czyli tych nodów, nie mamy nawet do nich dostępu, natomiast w AWS-ie mamy te instancje jeszcze normalnie takie działające. Jest to bardzo wygodne, ponieważ no nie musimy się martwić tym etcd, to dostawca chmury musi się martwić, żeby to wszystko działało, robić backupy i dawać nam jakieś gwarancje, więc naprawdę dużo tej nam pracy odpada, jeśli o to chodzi. No widziałem, że nawet w Ali Cloudzie mamy tutaj zarządzanego Kubernetesa i nawet jest strona po angielsku, gdzie można o tym poczytać, także to już naprawdę, jeśli chodzi o Ali Clouda, nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy tą chmurę, w każdym razie, no, jak nie ma chińskich znaczków, to tam już jest fajnie. Jeśli chodzi o następne kroki, które mógłbym Wam polecić, co ja tu wypisywałem? A tak. Jeśli chcielibyście się pobawić sami Kubernetesem, to możecie sobie uruchomić Minicube'a na swojej maszynie. Minicube jest takim właśnie narzędziem, które stworzy Wam taki mini klaster Kubernetesa na Waszym komputerze. Integruje się z VirtualBoxem, więc postawi tam wirtualkę, gdzie będzie ten Kubernetes. Drugą opcją jest Docker in Docker Cluster. Możemy odpalać Dockera w Dockerze, więc taki klaster już nam daje troszkę więcej, ponieważ wstaną 2 nody, 1 master. No jeśli chcielibyśmy sobie pooglądać właśnie, jak działa ta sieć w Kubernetesie, gdzieś te pakiety jak płyną, ja tak bardzo dużo się nauczyłem, no to już tym Docker in Docker Clusterem możemy to zrobić, widzieć, jak te pakiety płyną między nodami. Jeśli chodzi o następne rzeczy, no to mamy deploymenty, typy deploymentów, z którymi warto gdzieś tam się zapoznać. Deployment, mogę tylko dać hinta, że jest właśnie dobry do mikroserwisów. Daemon set gdzieś tam zapewnia nam, że kontener się pojawi na każdym nodzie, jest często używany w jakichś pluginach, tudzież w narzędziach takich około DevOpsowych. Jest takie narzędzie na przykład FluentD, które zajmuje się zbieraniem logów z każdego noda gdzieś w tym Kubernetesie i wysyłaniem tych logów do na przykład Elasticsearcha, gdzie możemy je przeglądać. Mamy dalej Horizontal Pod Autoscaler i Cluster Autoscaler, czyli to właśnie, jak się dzieje takie dynamiczne skalowanie w Kubernetesie. Horizontal Pod Autoscaler patrzy na użycie zasobów danego kontenera i możemy mu zdefiniować zasady, że jeśli użycie zasobów jest powyżej tam jakiegoś poziomu, no to dołóż następną instancję tego kontenera i następną, aż nam się skończy cluster. Jak nam się skończy cluster, no to właśnie w grę wchodzi Cluster Autoscaler, który patrzy, że OK, skończyło już nam się nasze capacity,
no to trzeba dołożyć tam następnego noda. No i dostawia, aż nam się skończy miejsce na karcie kredytowej w AWS-ie i możemy tak się skalować w opór. Dalej mamy config mapy i sekrety, czyli sposób zarządzania konfiguracją w Kubernetesie. Właśnie gdzieś tam takie dynamiczne wstrzykiwanie konfigów do danych kontenerów, wstrzykiwanie sekretów. Tak, by the way, sekrety tak by default w ogóle są nieszyfrowane, czyli leżą sobie plain tekstowo w właśnie tym klastrze etcd. No i żeby włączyć to szyfrowanie, to trzeba tam dopisać parę konfigów, to jest taka dość ważna rzecz. Generalnie jak ktoś dostanie się do etcd, no to jest Bogiem, jest administratorem w naszym klastrze, no więc no, trzeba go chronić. Nie musi mieć dostępu do API serwera, może tam zrobić wszystko praktycznie. No i dalej mamy Helma i Tillera. Helm jest pakiet managerem na Kubernetesie. Możemy używać takich już publicznych pakietów, czyli wziąć sobie Helma i powiedzieć, to zainstaluj mi teraz MySQL-a, no i korzystając z takiego publicznego repo, zainstalować sobie od razu, nie musimy w ogóle się bawić w tę konfigurację, gdzieś nam to wstanie, a Tiller jest właśnie agentem, z którym sobie Helm rozmawia. No i już na samym końcu mamy Service Mesh. Service Mesh jest takim też dość nowym konceptem, jeśli chodzi o kontenery. Zwykle jest to, powiedzmy, taki koncept, że do każdego kontenera dostawiamy jakieś proxy, przez które wszystkie jakby requesty, które płyną między kontenerami, jest rutowane przez to proxy. I w tym proxy możemy zrobić dużo fajnych rzeczy. Na przykład możemy zrobić szyfrowanie, które będzie zupełnie transparentne dla naszej aplikacji, ponieważ będzie terminowane tylko na poziomie tych dwóch proxy. Możemy ustawiać automatyczne retry'e, w ogóle nie musimy tego implementować w aplikacji, ponieważ to proxy, jak zobaczy, że tam gdzieś wyleciała 500, to może automatycznie zrobić retry. No i tam tracing, metryki, coraz bardziej możemy się rozwijać. Popularnymi takimi implementacjami właśnie Service Mesh'y jest teraz Linkerd. Linkerd w wersji drugiej przepisał się na Rasta, także tam dość rokująco to wygląda, jeśli chodzi o wydajność. Natomiast taką konkurencyjną implementacją jest Istio, też jest tam udostępnia jakiś zestaw feature'ów. No i właściwie jeśli chodzi o moją prezentację, to by tutaj już było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, no to zapraszam do dyskusji. Największa twoja instancja. Jakbyście mogli mówić do mikrofonu, ponieważ też nas słuchają, więc możesz powtórzyć? Chciałbym zapytać o twoją największą instalację Kubernetesa produkcyjną. No nie była taka wielka, to było chyba 6 nodów. Takich dość dużych, ale no, nie było to 1000, było to 6. Ja mam pytanie, jak warto rozwiązać problem storage'u w Kubernetesie? To znaczy, najwygodniej było mieć jakiś rozproszony system plików, żeby nie trzeba było linkować z konkretnego noda i co opłaca się, jakie rozwiązania opłaca się wykorzystywać wtedy? Ogólnie stanowość w Kubernetesie to jest pewne wyzwanie, powiedzmy tak to określmy, jest dość problematyczna, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą jakieś bazy danych, takie ACID-owe, załóżmy Postgres lub też inne. No jest to ciężkie, ponieważ no, ten stan gdzieś musi zostać przechowany. Zwykle jak jesteśmy w chmurze i chcemy ustawić sobie jakąś bazę danych, no to robimy tak zwany stateful set, no i dopinamy na przykład jakiś dysk w postaci EBS-a z tą ścieżką do tego noda. I ten stan jest tam przechowywany. Natomiast jeśli chodzi o EBS-a w AWS-ie, no to jest on związany tylko z jednym AZ-em. Więc automatycznie jak na przykład ten AZ zniknie, no to znika nasza baza danych i ten stan też znika. Natomiast ja ostatnio na przykład w takim temacie machine learningowym, gdzie model, który został wypracowany przez jakiś tam jeden kontener, musi zostać rozpropagowany do jakichś tam x kontenerów, które będą korzystać z tego modelu, wykorzystałem EFS-a, to jest Network File System z AWS-a. I to wygląda tak, że możemy sobie stworzyć właśnie takiego EFS-a, czyli taki szerowany tutaj system plików, no i rozrzucać to pomiędzy tymi kontenerami, czyli jeden taki jakby wolumen możemy zamontować do wielu kontenerów
i gdzieś to tam będzie działać. Natomiast jeśli miałbym osobiście tutaj odnieść się do właśnie tworzenia takich statefulowych aplikacji na Kubernetesie, to nie poleciłbym. W sensie Kubernetes jest świetny, jeśli chodzi o mikroserwisy i bezstanowe właśnie takie skalowanie, natomiast no, bazy danych mogą być problematyczne i można się naciąć na takie dość niuanse, które gdzieś tam możą nam wyłożyć produkcję. W zeszłym roku miałem okazję być na Kafka Summicie w Londynie i było tam co najmniej 3 albo 4 prezentacje o tym, kto miał jakie problemy deployując Kafkę na Kubernetesie, właśnie związane z tym, że gdzieś tam dokładamy sobie następną warstwę abstrakcji do jakiegoś tam narzędzia, które no nie wiadomo, czy do końca jej potrzebuje. Ktoś jeszcze? Problem monitoringu, czy w ogóle wiesz, jak monitorować takie no właściwie aplikacje, dla których monitoring może być bardzo szczegółowy, czy tam szczegółowy, czy szczególny dla tych aplikacji, jak to w ogóle rozwiązać, czy Kubernetes jest w stanie powiedzieć, że aplikacja stoi i na pewno zwraca 200 i nic innego i czy ma jakieś metryki, czy on to sobie przechowuje, czy do tego trzeba zrobić zupełnie oddzielny monitoring i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o monitoring, to mamy tutaj 3 strony medalu. Pierwszą stroną medalu jest tak zwany metric server. Metric server udostępnia nam metryki dotyczące poszczególnych kontenerów. Czyli możemy z niego pobierać metryki, które mówią nam, ile dany kontener zużył pamięci, ile zużył procesora, jaki miał ruch sieciowy. Na podstawie tych metryk możemy wykonywać skalowanie kontenerów, czyli stwierdzić, że jak mamy taki case, że mamy wysokie użycie sieci, to możemy skalować te kontenery właśnie na podstawie tej metryki. Drugim takim właśnie ważnym elementem jest kube state. Jest to kolejny zestaw metryk, który mówi nam, jak wygląda stan kontenerów w danych deploymentach. Czyli mamy export, że na przykład tutaj coś crashuje, tutaj coś działa, tutaj coś nie działa, tutaj gdzieś deployment nie przeszedł. Taki cały zestaw metryk możemy sobie zaciągnąć na przykład do Prometheusa i w Grafanie skonfigurować jakieś tam alerty, załóżmy na Slacka, gdzie pojawi się jakaś notyfikacja, że gdzieś tam przeszedł jakiś pipeline, no i nagle ten kontener w tym runtime'ie zaczyna crashować. No i trzecim takim mechanizmem są właśnie proby, czyli health checki. Natomiast w Kubernetesie proby dzielą się na takie 2 typy, czyli mamy takie health proby i ten health probe właśnie może albo odpytywać jakiś endpoint w danym web serwisie, albo wykonywać jakąś komendę w środku kontenera, no i zapinamy się, czy tam została nam zwrócona 200, tudzież czy ta komenda zakończyła się z execodem 0. Jeśli tak, to wszystko gra, jeśli nie, to ustalamy sobie jakiś tam próg, no i jeśli za którymś razem to nie przejdzie, to Kubernetes automatycznie wykona restart danego kontenera. Drugim typem probów jest readiness probe i readiness probe działa tak, też wykonuje jakby właśnie zapytania albo komendę, natomiast jeśli gdzieś tam przestanie to odpowiadać i się zawiesi, to przestaje rootować ruch do danego kontenera. Czyli jeśli mamy jakiś taki kontener, który nie możemy go zrestartować, bo on wykonuje jakieś akcje, jakieś obliczenia, chcielibyśmy, żeby one się dokończyły, ale nie chcielibyśmy, żeby już przyjmował nowe requesty, to definiujemy właśnie ten readiness probe i zostanie on wypięty automatycznie z tego serwisu. Czyli metryk samych na przykład, że chcemy, że aplikacja obsługuje na przykład 1000 requestów na sekundę i chcemy ją wypiąć, też się da zrobić tak, żeby, czy to już jest... No 1000 requesty na sekundę to już problematyczne. Czy nieważne jaka skala, ważne, żebyśmy po prostu sami sobie mogli definiować konkretne tam progi, konkretne metryki do przejścia. Gdzie indziej, albo po prostu rozszerzenia klastra. Akurat jeśli chodzi o requesty na sekundę, no to sprawa jest dość problematyczna, bo jakby Kubernetes no, nie dostarcza tego out of the box takiej metryki. Tutaj gdzieś albo musielibyśmy się zapiąć właśnie na ten ruch sieciowy, albo jeśli mamy jakiś taki edge'owy serwis, gdzie mamy load balancer dopięty, no to gdzieś próbować się dopiąć do tych metryk, które nam płyną z tego load balancera w chmurze. Natomiast tak w Kubernetesie requesty na sekundę mogą być problematyczne. Z Kubernetesem przychodzi jakaś implementacja CNI, prawda? Defaultowo nie, musimy ją sobie sami zdecydować, jaką chcemy.
Okej, czyli w takim razie nie jesteśmy w stanie bez wybrania CNI-a odpalić Kubernetesa w ogóle? Jesteśmy w stanie odpalić, klaster wstanie, natomiast kiedy będziemy chcieli stworzyć pierwszego poda, dostaniemy błąd, że nie mamy stacku sieciowego, ten kontener nie zostanie podniesiony, ale klaster będzie stał. Okej, dzięki. Mamy może jakieś pytanie online? To w naszej widowni online. Tak, pojawiło się tutaj pytanie z widowni. Pierwsze dotyczyło monitoringu. Zakładam, że było bardzo podobne do tego, które tutaj kolega już zadał, więc rozumiem, że jest odpowiedziane. Natomiast mamy również drugie pytanie. Ja to przeczytam, zacytuję, bo przyznaję, że sam nie do końca rozumiem. Zakładając, że firewall pomiędzy kontenerami są firewallami stanowymi definiowanymi poprzez jedną z wymienionych metod, jak wygląda stanowość, to jest wypełnianie się kontrakami. Niektóre aplikacje generują dziesiątki tysięcy połączeń, co znacząco może obniżyć wydajność lub po prostu zapchać kontrakt. Czy spotkałeś się już z czymś takim? Przyznam szczerze, że słowo kontrakt tutaj trochę mnie frapuje, bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o wydajność firewalla, to zależy, jaką implementację wybierzemy. To znaczy, jeśli wybierzemy tego firewalla opartego o IP tables, to faktycznie wydajność może gdzieś tam spotkać się z problemami. IP tables było tworzone 20 lat temu. Nikt wtedy nie myślał o tym, że będziemy mieć jakieś chmury, kontenery, skalujące się infrastruktury, więc ta implementacja ma jakieś tam swoje naleciałości z takich dawnych czasów. Natomiast mamy BPF-a. BPF jest tutaj właśnie świetnym przykładem, jeśli chodzi o wydajność. Na BPF-ie, jeśli zrealizujemy taki firewall, czyli będziemy wstrzykiwać właśnie te mikroprogramy, tak jak dostarczy nam Cilium, no to działa naprawdę super wydajnie. Na jednym z meetupów, takich DevOpsowych, w których miałem okazję występować, kolega po mnie z Red Hata właśnie miał cały wykład o tym, jak działa BPF. No i jak pokazywał właśnie jakieś tam zestawienie, powiedzmy porównanie IP tables z wydajności z BPF-em, no to BPF praktycznie deklasuje IP tables, no i jest takim pieśnią przyszłości, jeśli chodzi właśnie o, powiedzmy, realizowanie tych zasad sieciowych na poziomie kernela Linuxa. Mam nadzieję, że to odpowiada na Tak tej mam koledze. nadzieję. Mamy jeszcze jedno pytanie z tutaj online'u. Jaki najlepszy UI OpenShift Rancher warto rozważyć? Niestety nie używałem ani jednego, ani drugiego, także trudno mi się wypowiedzieć. Używałem tylko jakby standardowych instalacji Kubernetesa, które sam sobie gdzieś poszyłem, no i używam EKS-a jakby na co dzień w pracy. Także ani Redshift, ani Rancher. O Redshiftie słyszałem dużo dobrych opinii, o Rancherze też parę, więc tak trzeba chyba samemu sobie sprawdzić, co bardziej leży. Tak bym do tego podszedł. Okej, dzięki. I jeszcze jedno się tutaj pojawiło pytanie. Powiedzmy, że chciałbym klienta rozliczać za ilość unikalnych użytkowników w miesiącu. Jak to w ogóle możliwe z Kubernetesem? Taka multitenantowość. No, wydaje mi się, że tutaj Kubernetes chyba nie ma za dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o liczbę userów. No, liczba userów bardziej jest już w samej aplikacji. No, możemy próbować rozliczać klientów w zależności od ruchu, który się dzieje z użytych zasobów. Mamy te metryki, więc moglibyśmy się tam jakoś zapiąć, zrobić sobie jakiś przelicznik. Natomiast tak stricte, jeśli chodzi o ilość userów, no to wydaje mi się, że Kubernetes tutaj jakby nie rozumie, jest jakby poziom niżej od tego, gdzie są użytkownicy. On nie rozumie, że istnieje coś takiego jak userzy. Okej, to chyba wszystko. Dostałeś jeszcze propsy za chytrą Javę z Radomia, więc to... Dziękuję. Okej, jeszcze może ktoś? Nie? Tak? To biegam. Co to było? Dobra. To chyba już ostatnie pytanie. Próbowałeś przez kube control logs, czyli po prostu dostać się czy tam przepuścić przez ten interfejs do logów na przykład jakieś tam kilkadziesiąt mega na sekundę logów, czy w ogóle co on zrobi wtedy, jeżeli aplikacja zacznie, czy w ogóle to jest problem storage'u, który też tu był poruszany, ale czy taki standardowy std out, który poleci na kontenerze jest w stanie, czy Kubernetes jest w stanie przełknąć taką Jasne. ilość logów? W Kubernetesie logi działają w taki sposób, że mamy te kontenery na nodach
i w każdym kontenerze stdout jest przekierowany do pliku. Tak. Więc ilość dysku na danym nodzie jest takim buforem dla nas na to, ile tych logów możemy zebrać. Więc tych logów może się tam odkładać, no ile mamy tego miejsca. Następnie no taką tutaj właśnie dobrą praktyką jest zapięcie na przykład FluentD. I FluentD jest sobie agentem, który właśnie siedzi na każdym z tych nodów, odczytuje te pliki, zapisując jakoś tam swoją pozycję w danym pliku, no i pcha to wszystko do Elasticsearcha. No i tutaj możemy otrzymać bardzo dużą wydajność, jeśli chodzi o takie większe ilości logów. No tutaj jakby limitem jest przepustowość łącza między jakby nodem i Elasticsearchem, no i to, ile ten Elasticsearch może dostać tych danych, jaką tam mamy instancję. Natomiast jeszcze nigdy się nie spotkałem, żeby były z tym jakieś problemy. Nawet przy takiej dużej ilości logów, no to po prostu skalujemy Elasticsearcha, jeśli jesteśmy w chmurze, tam 2 kliknięciami mamy wyższą instancję. Natomiast przepuszczanie takich dużych ilości logów przez API server, właśnie tym poleceniem, no może być problematyczne, no bo jeśli tam zdestabilizujemy ten API server, z którym rozmawia bardzo dużo kontenerów, no to prosimy się o kłopoty. Czyli w ogóle trzeba mieć storage Tak, oddzielny. najlepiej tak. I to Elasticsearch jest świetny, no bo zapinamy Kibanę i możemy sobie tam indeksować te logi i szukać, no i wykonywać operacje. Jak Helm współpracuje z taką konfiguracją przechowaną na przykład w jakimś repozytorium gitowym? To znaczy, jak sobie zainstaluję na Helmie coś, to czy mi to coś wygeneruje, co mogę sobie później wrzucić do repozytorium, czy jak to działa? Helm Helm to jest takie rozwinięcie tych konfiguracji, które powstały kiedyś w Kubernetesie. Bo zaczęto od tego, że mieliśmy takie YAML-e, gdzie definiowaliśmy właśnie deploymenty, natomiast one miały taki bardzo statyczny charakter. Nie było tam żadnego mechanizmu do tworzenia template'ów, jakichś wstrzykiwania wartości i tak dalej. Dlatego powstał Helm. I Helm udostępnia już nam taki mechanizm, że możemy tworzyć jakiś template, taki rozbudowany właśnie mamy tam język, tworzyć jakieś ify już w tych templatkach, wstrzykiwać jakieś wartości. Natomiast dalej jakby to są takie YAML-e, tylko już z jakimiś tam powiedzmy tą składnią templatowania, więc to wszystko może sobie leżeć w gicie i możemy tam spokojnie na przykład stworzyć sobie template jakiegoś mikroserwisu i w zależności od tego, na jakim jesteśmy środowisku, czy tam development, test, produkcja, możemy wstrzykiwać do tego właśnie templatki inne wartości. Przez to mamy taki jeden jakby spójny konfig, ale w zależności od środowiska ładujemy tam inne wartości, inne certyfikaty, na przykład inne hasła, ale to wszystko dalej może sobie leżeć spokojnie w gicie i tam działać, także... Ja mam jeszcze pytanie, jaki narzut daje Kubernetes powiedzmy na takiego masternode'a? Ile resursów to zużywa na samo takie zarządzanie kontenerami? To wszystko zależy od ilości nodów, przede wszystkim ilości kontenerów. Sam w sobie no, nie jest strasznie wielki, on tam dużo nie robi, no faktycznie sam API server, jeśli tam nikt za bardzo go nie szturcha, no to nie ma dużo roboty. No, sobie ustawi sobie już ten stan, czyli ile tych kontenerów chcieliśmy mieć, no i na tym jego robota się kończy. Bo na przykład te health checki są wykonywane już na poszczególnych nodach, więc on tylko sobie przyjmuje takie raporty, co tam się dzieje, czy coś nie wypadło z klastra, jakiś tam heartbeat, czy to wszystko działa. Więc nie jest to jakieś tam, nie potrzebuje dużo zasobów, natomiast kiedy mamy już więcej nodów, kontenerów, tych raportów jest więcej, podopinamy jeszcze jakieś pluginy, które tam się gdzieś powstrzykują do tego API, no to już tam zaczyna oczywiście ta pamięć rosnąć, procesor też, więc to wszystko totalnie zależy od tego, co tam umieścimy w tym klastrze. A jeszcze mam pytanie, bo mamy na przykład jeszcze Docker Swarma. Jak to się porównuje do Kubernetesa? Bo raczej Kubernetes jest częściej wybierany, tak mi się wydaje, ale w czym on jest lepszy od takiego Docker Swarma na przykład? Docker Swarm trochę przegrał w tym momencie. Ja myślę, że trudno tu rozważać, czy coś jest lepsze czy gorsze. Myślę, że to są porównywalne rozwiązania, natomiast Docker Swarm przegrał przez chwilę w tym wyścigu, który się tam dział, ponieważ wokół Dockera było duże zamieszanie. On jakby Docker początkowo jak wyszedł, no zawierał naprawdę mnóstwo bugów. Był tam nawet przez chwilę pomysł, że Docker zostanie sforkowany i będzie rozwijany przez Google'a, więc to naprawdę informatycy nie mogli się dogadać za bardzo. Więc on tak marketingowo trochę przegrał, bo wszyscy mieli takie wrażenie, że Docker Swarm to na produkcję się nie nadaje w ogóle, bo tam jest kupa bugów, to nie działa. No ale teraz jakby te rozwiązania już tam gdzieś się zrównały, więc podchodziłbym już na zasadzie case'u, co bardziej pasuje do mojej infrastruktury. Natomiast nie korzystałem z Docker Swarma, gdzieś tam ten Kubernetes już się przewija od jakiegoś dłuższego czasu, gdzieś tam tylko sobie rzucają na to okiem, ale jak to się sprawdza tak w realnym, gdzieś tam w boju na produkcji, no to nie chcę tutaj doradzać, bo jeszcze wprowadzę cię w błąd i wolę nie. To mamy jeszcze jedno pytanie.
To tak, proponuję, że to będzie już ostatnie pytanie, bo czeka pizza, O, ale Kuba ciągle jest i po prostu podchodźcie, pytajcie, bo myślę, że to też będzie fajną opcją. tak, możemy jasne pogadać sobie spokojnie przy pizzy, nie ma żadnego problemu. Tam była mowa o load balansowaniu, że na przykład był serwis load balansowany, nad nim był load balancer na przykład dostarczony przez Amazona albo jakiś Haproxy. Mhm. I teraz jak one jest tam ustawione, zwłaszcza to Amazonowe, jeżeli ten Kubernetes ma swoją własną adresację? W jaki sposób ten Mhm. Haproxy jest w stanie Tak. się nim dogadać? Jeśli mamy ten load balancer amazonowy, to tam jakby nie ma żadnej magii. Działa to tak, że serwisy są wystawiane na portach, normalnie w tych nodach, czyli pojawiają się tam, będziemy mogli sobie zapukać do nich używając IP-ka i portu, natomiast automatycznie jest to podpinane do load balancera, także ten load balancer wie, że na tym porcie do tego noda mogę się dostać, no i te kontenery tam istnieją. Więc jest to takie no, dość chałupnicze podejście, ale jakby proste rozwiązania są najlepsze. Okej, czy ktoś jeszcze ma coś bardzo ważnego? Dobra, no to ja was wszystkich zapraszam, Dziękuję. Bo mam właśnie hinta. Halo?